Witam serdecznie na kanale Ogrodis M. Uprawa pomidorów w doniczkach nie należy do najłatwiejszych. Wymaga od nas więcej uwagi niż ta prowadzona w gruncie czy w szklarni. Ale jak wiecie, ja uprawiam pomidory w donicach. I to nie tylko odmiany karłowe, ale również te wysokie. W tym filmie powiem o tym, co robię, by uprawa się udała oraz z jakimi problemami się spotykam i jak sobie z nimi radzę. Zapraszam do oglądania. Wybór odpowiedniej doniczki może mieć decydujący wpływ na powodzenie w uprawie. W zbyt małej pomidor będzie się męczył. Widać to już po tych sadzonkach. Owszem, pomidor rośnie, ale widać, że nie jest mu tutaj dobrze. Ta wielkość doniczki to już skrajny przypadek. Pozostawienie go w takich warunkach nie skończyłoby się dla niego dobrze. Z braku miejsca nie rozwinie w tak małej doniczce albo w ciut większej systemu korzeniowego. Trudniej będzie miał w upalne dni, gdyż ziemia w małej doniczce momentalnie się przesuszy, zrobi się skała i nawet gdy pomidor przeżyje, będzie marny plon albo żaden. Owszem, uprawa w małym pojemniku może się udać, ale musimy podlewać nieraz kilkukrotnie w ciągu dnia i dbać o dostarczenie składników odżywczych. Oszczędzimy sobie czasu i sił, wybierając większe doniczki. Odmiany wysokie najlepiej będą czuły się w donicach 20-litrowych, w 10 lub 12, 15-litrowych też dadzą sobie radę. Mniejszych doniczek nie polecam, gdyż się umęczymy z podlewaniem, z dokarmianiem. Wiem, co mówię, bo już to przeżyłam. Znaczenie mają też dziurki w donicach. One nie tylko są potrzebne do tego, by odpływał nadmiar wody. Jeśli doniczka stoi na ziemi, to wejdzie nim dżownica lub jakieś inne stworzonko, które pomoże nam utrzymać ziemię w doniczce w dobrej kondycji. Poza tym korzenie pomidora przejdą przez nie i będą pobierać wodę z podłoża znajdującego się poza doniczką. Gdy jesienią sprzątam doniczki, to tych postawionych bezpośrednio na ziemi niekiedy nie mogę ruszyć, gdyż korzenie są wrośnięte w ziemię. Gdy już rozrośnie się system korzeniowy, te postawione na glebie dłużej poradzą sobie bez podlewania. To taki sposób na radzenie sobie z koniecznością częstszego podlewania pomidorów w doniczce. Jeśli chcemy osiągnąć sukces w uprawie pomidorów w doniczce, zadbajmy o to, by podłoże miało jak najwięcej składników odżywczych. Ja do ziemi uniwersalnej dodam wiaderko dobrze przerobionego obornika, wiaderko kompostu, z 2 garście popiołu. Jest to popiół z drzew liściastych. Popiół zawiera wiele cennych składników, takich jak potas, fosfor, magnez i nie tylko. Dlatego warto go dać pod pomidory. Dodam również zmielone skorupki jajek. To też źródło przede wszystkim wapnia i wielu innych składników. W inne lata dodawałam też pod korzeń garść pokrzyw lub żywokostu i skórki banana. Zwróciliście mi uwagę, że to nie najlepszy sposób, gdyż skórki te mogą być nasączone różnymi dziwnymi substancjami. I racja, zastępuję je więc popiołem. Niektórzy twierdzą też, że dodanie pokrzywy, żywokostu czy skorupek jajek też nic nie daje, bo zanim się to rozłoży, to pomidor nic na tym nie skorzysta. Ale czyżby? Przecież w ciągu lata pełnowartościowy kompost można uzyskać już po 3 miesiącach. Poza tym sami też pijemy herbatki z pokrzywy, gdyż mają cenne składniki, a przecież nie rozłożyły się. Poza tym widzę efekty. Robię tak od lat i chyba najgorszych tych pomidorów nie mam. Taki jest mój przynajmniej sposób rozumowania. Nie wiem, czy słuszny, ale jeżeli stosuję i działa, to trudno mnie przekonać, że jest inaczej. W tym roku nie daję tego, gdyż mam
przygotowaną gnojówkę z żywokostu. Zresztą stali widzowie wiedzą o tym, że niedawno ją robiłam. Dlaczego jest taka cenna i jak ją przygotowuję, podam link w opisie. Teraz nieco o samym sadzeniu. Usuwam najniżej położone liście, gdyż chcę posadzić pomidora nieco głębiej. Będzie przez to bardziej stabilny. Robię to zwłaszcza z tymi wysokimi odmianami, gdyż one zwykle wyrastają mi długie. Pomidor jest rośliną, którą można sadzić głębiej. Jego łodyga ma zdolność do wytwarzania dodatkowych korzonków, więc to mu nie zaszkodzi, a wręcz może pomóc. Ziemię wsypuję aż po krawędź. Im będzie jej więcej, tym lepiej. Nie będzie zbyt szybko tracić wilgoci. W trakcie sezonu dbam o to, by pomidorom nie zabrakło składników odżywczych. To jest doniczka, roślina nie pobierze z głębszych warstw gleby. Poza tym pamiętajmy, że w trakcie podlewania część tych składników ucieka. Uzupełniam je więc podlewając gnojówkami z pokrzywy, z żywokostu lub tymi przygotowanymi z różnych roślin. Podlewam drożdżami, robię też z nich opryski. Od czasu do czasu podleję je fusami z kawy. Staram się dokarmiać jak tylko mogę. W trakcie sadzenia można nieźle sobie namieszać z odmianami. Na bieżąco więc wysadzam pomidora i doniczkę, w której rósł dotychczas, wbijam stabilnie w nowy pojemnik, tak by wiatr jej nie porwał. Gdy doniczki przestawię w docelowe miejsce, wówczas w zeszycie po kolei spiszę każdego pomidora. Trzeba to jednak zrobić tego samego dnia i przed podlaniem, gdyż naklejka może ulec zniszczeniu i wówczas już nie będziemy wiedzieć, co to za odmiana. Część pomidorów wysadzonych, teraz podlewanie. Uprawa pomidorów w doniczkach wiąże się z częstszym podlewaniem. Gdy jest gorąco, musimy podlewać codziennie, dużą ilością wody. W chłodniejsze dni może wystarczyć co drugi dzień. Łatwiej będzie nam utrzymać wilgoć, gdy doniczki wyściółkujemy, na przykład sianem. Problemem w uprawie doniczkowej są też paliki. Gdy pomidor urośnie duży, to tyczka traci stabilność. Jak sobie z tym radzę? Czasami wbijam dodatkowy palik poza doniczką i ratuję się sznurkami, którymi przywiązuję jak tylko mogę. W tym roku zastosowałam nieco inny sposób. Tyczki wbiłam w co którąś doniczkę, co czwartą albo w co piątą i u góry połączyłam tyczką pionowo. Kupiłam nawet takie złączki, ale nie wyglądają na stabilne, więc dodatkowo związałam jeszcze sznurkiem. Może pokażę jak. Oplatam na krzyżyk, tak by trzymało z każdej strony. Związuję tak, by złączka pod naporem wiatru czy rośliny nie odskoczyła. Mam nadzieję, że tak będzie dobrze. Czas pokaże. Teraz jeszcze supełek. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Dla estetyki można obciąć nożyczkami. Do tej pionowej tyczki podwiązałam sznurkiem każdego pomidora. Tego, przy którym jest wbita tyczka, przywiązuję właśnie do niej. I tyle. Pomidory wysadzone, ustawione. Teraz mam nadzieję, że będą zdrowo rosły, czego sobie i wszystkim uprawcom pomidorów życzę. Tyle na dzisiaj. Pa, pa.